Jestem już na lotnisku w Kairze. Ogólnie wolałbym jechać do Luksoru pociągiem, ale na chwilę obecną są bardzo sprzeczne informacje dotyczące podróży dla obcokrajowców. Jeżeli chodzi o podróż pociągiem dziennym z Kairu do Luksoru, po prostu jest to, z tego co się dowiedziałem, niby jest taka możliwość, a jak się dowiaduję z innych źródeł, to niby nie ma takiej możliwości, bo jest tylko dla osób pochodzenia egipskiego. A jeżeli jesteście turystą, to trzeba ponoć tylko skorzystać z prywatnej firmy, która oferuje przejazdy nocne. Ja nocą nie chciałem jechać nawet do Luksoru pociągiem, no bo praktycznie nic nie widać, a pociąg, który jest niby luksusowy, tak naprawdę nie jest ponoć w ogóle luksusowy. Także to byłaby i tak kompletnie wtopa. Z tego też, co się zorientowałem, obecnie trwają jakieś zmiany w kolejach egipskich i najprawdopodobniej w najbliższej przyszłości będzie strona dostępna również w języku angielskim i dla obcokrajowców. Także bez problemu to będzie można kupić sobie bilet przez internet. Na chwilę obecną jest to dość... No trzeba jakoś, nie wiem, robić dziwne uniki, dziwne triki. Co ja osobiście nie przepadam, szczerze powiedziawszy. I co w pewien sposób, jak się podróżuje, powoduje jakieś zawsze komplikacje. Cena za lot nie jest aż tak bardzo przerażająca i jest to tylko 1 godzina. Tak czy inaczej wolałbym jechać pociągiem, ale mam nadzieję, że w przyszłości będzie to w sumie rozwiązane i będzie można sobie podróżować bez większych przeszkód, jakieś, które są stwarzane przez często prywatnych inwestorów, prywatne firmy, które jakoś to wszystko starały się zaburzać. Szczególnie obecnie w tym etapie, kiedy jest w Egipcie wielki kryzys, jest prawie na etapie bankructwa, wolałem nie ryzykować i oszczędzić sobie niepotrzebnych nerwów. Także lecę do Luksoru samolotem. Pozdrawiam. Pomiędzy 2 brzegami Nilu można podróżować w przystępnej cenie lokalnym transportem, czyli łódeczką. Cena jest 50 egipskich funtów, czyli egipskich lei, co na chwilę obecną kalkuluje się jako $1. Niby mało, niby dużo, ale przy turystycznych wyprawach to chyba żaden większy wydatek. Sama przeprawa nie trwa długo, bo to jest około 1 minuty, czy tam 2 nawet minut, ale gdyby się miało podróżować z jednej strony na drugą stronę, czy rowerem, czy taksówką, to trzeba jechać kilka kilometrów do mostu, także chyba jedyne rozwiązanie. Idę zwiedzać pałac Luksoru, czyli świątynię Luksoru. Obecny Tebes, czyli Luksor, nazwa Luksoru się wywodzi z arabskiego pałaca. Jest to znacznie mniejsza aglomeracja w porównaniu do Kairu, bo obecny Luksor liczy około 1,5 miliona mieszkańców, czyli jest bardziej przyjazny w porównaniu, jeżeli chodzi o Kair. Tak mogę tylko powiedzieć z pierwszego doświadczenia, będąc tutaj drugi dzień. Od razu jest kompletnie inna
aura miasta. Lecę zwiedzać świątynię. Ponad 3,5 tysiąca lat rzeźby te mają i tak sobie się patrzy na niej, monumentalne konstrukcje. Robią teraz wrażenie, czyli w dość współczesnym świecie. A jakie mogłyby robić wrażenie 3,5 tysiąca lat temu, czy prawie 4 tysiące lat temu? No to przerasta racjonalne myślenie. Ja nie jestem wielkim egipcjologiem czy znawcą starożytnego Egiptu, także więcej rzeczy powinniście sobie sami przeczytać, jeżeli jesteście zainteresowani. Ale ten wielki obelisk stojący, no to jest po prostu rzeźba dla Amon-Ra, czyli starożytnego boga egipskiego. Natomiast ten tutaj pan siedzący, nie wiem czy widać go, po lewej stronie to Ramzes II, czyli jeden z faraonów. Robi to naprawdę monumentalne wrażenie. Jestem, kurde, pełen, nie wiem, zaskoczenia i szoku, mimo że byłem już teraz w Gizie, w piramidach, ale tutaj no to jest to bardziej jako sztuka ozdobnicza, nie? Czyli dodająca troszkę bardziej atrakcyjności do historii oczywiście, nie? Bo jakby nie było, sam monument piramid w Gizie, no to tylko grobowiec, nie? Tutaj mamy do czynienia już bardziej ze sztuką i ze świątynią jako pewnym aspektem wierzeń i pewnym aspektem oddawania czci, nie? Niesamowite. Jeśli chodzi natomiast o samego boga Amon-Ra, któremu ta świątynia jest również poświęcona, to wyobraźcie sobie, że jego imię przetrwało w sumie aż 4000 lat, bo w religii chrześcijańskiej, czyli w katolicyzmie, mówimy Amen, czyli to jest też Amon i Amen, to stąd się wywodzi właśnie. Niesamowite, co? Dopiero sobie to wczoraj się tego w sobie dowiedziałem, nie? Czyli jakoś te wszystkie kropki, doty jakoś się łączą w sumie, nie? Jeżeli chodzi o religię, czy o teologię ogólnie rzecz biorąc, której ja nie jestem jakimś wielkim uczonym, ale nawet zbytnio się tym nie interesuję, ale same fakty jakoś same fakty jakoś się łączą, nie? Same znaczenie słowa Amon, czyli Amen, jest po prostu niewidoczne. No to jest znaczenie w języku bodajże arabskim, z tego co kojarzę, czy staroegipskim.
Nie wiem też, jakie są temperatury w Egipcie latem, bo teraz jest koniec marca, ale i tak jest gorąco, bo jest 27 stopni. Bardzo możliwe, że latem jest jeszcze cieplej. Także będziecie się wybierać w te rejony, to pamiętajcie, żeby przyjechać tutaj w etapie może niekoniecznie turystycznym, ale w takim, w którym będziecie mogli zwiedzać te wszystkie artefakty i wykopaliska w miarę w dobrych warunkach, bo inaczej wtopa. Co jest bardzo zaskakujące, to fakt tego, że cały ten kompleks świątyń był etapowo uaktualniany, bo znajdziecie tutaj również kaplicę katolicką, która jest z czasów rzymskich, oraz bardziej współczesny, czyli meczet od podboju muzułmańskiego, arabskiego Egiptu. Czyli na stary kompleks wybudowany jeszcze przez Tutenchamona dołączano po kolei różne inne kompleksy religijne. Akurat tego się nie spodziewałem, mówię, nie wyczytałem za wiele o tym. Tutaj chodząc, dowiaduję się, wyczytując pewne informacje, jak również od pana, który chodzi i niektóre informacje udziela. No, także fajne, naprawdę imponujące miejsce. Jedno z najbardziej imponujących miejsc, jakie kiedykolwiek odwiedziłem, muszę powiedzieć wam. Gdybyście sobie chcieli skubnąć kawałek tego bezcennego gruzu, to pamiętajcie, że przy wyjściu będziecie musieli przerzucić swoją torbę przez wyświetlacz, jak sami również przejść. Także odradzam, chyba że macie dużo pieniędzy i lubicie spłacać kredyty prawników. Wtedy możecie ryzykować. Ta droga, którą widzicie, miała za zadanie łączyć świątynię Luksoru, która jest tam, ze świątynią w Karnaku, do którego właśnie się zmierzam. Życie w Luksorze jest z pewnością trochę bardziej luksusowe niż w Kairze. Budynki są niewielkie, jest dużo zieleni, jest przestrzennie. Śpiewają ptaki zamiast klaksonów samochodów. Naprawdę odmienne miasto w porównaniu do Kairu. Mimo to, że jest tu 1 500 000 mieszkańców, Kair ma 20 parę milionów. Ale jest naprawdę wielka różnica. Wracając do słowa luksus, no to teraz możecie kojarzyć skąd słowo luksus w naszym języku, skąd słowo luksus w naszym języku funkcjonuje. Najprawdopodobniej pochodzi ze słowa arabskiego, czyli luksor, luksor, pałace. Kompleks świątyń w Karnaku jest drugim po Angkor Wacie największym kompleksem świątyń na świecie.
W pierwotnej nazwie nie było Amon-Ra, tylko był sam Amon. Amon, Amen, tak w zależności od fonetyki. W późniejszym etapie zostało to połączone z Bogiem Ra, czyli z Bogiem Słońca. Tak wczoraj wyczytałem, bo Amon czy Amen to był właśnie ten prabóg w egipskiej starożytnej historii, tak samo jak za czasów pogańskich Janusz. Może nie wiecie, ale Janus to był staropogański Bóg, jeden z największych bogów pogańskiego Rzymu. Z pewnością trochę młodszy, bo prawie młodszy o 2000 lat, ale jednak w czasach pogańskiego Rzymu Janusz był właśnie tym najstarszym, największym bogiem ubóstwianym, nie? Czyli taka solidna budowlanka z pewnością zawstydziłaby niejednego poganina z północy Europy 5000 lat temu, nie? Gdzie u nas się mieszkało zazwyczaj w szałasach i na północy Europy, gdzie budulcem głównym było drzewo. Także jeżeli dotarli tutaj wikingowie 5000 lat temu przykładowo, to byli w niezłym szoku pewnie. Widzicie ten obelisk? To jest właśnie, tam jest dużo reprezentacji Amona, czyli na tym graficznym obrazie, czyli komiksie, powiedzmy, tak? Czyli tutaj ten taki z czapką z dwoma końcówkami na górze i jeszcze wyżej. No jakby nie było hieroglify, czy język graficzny, który był w Egipcie, jest pierwszym komiksem, nie? Czyli pierwszą narracją przedstawianą za pomocą obrazu i powtarzalności i narracji obrazowej. Korupcja to jest jednak straszna rzecz. Teraz tutaj zwiedzając, panowie stali, powiedzieli: o, chodź tam, pójdź, zobaczysz tam, troszkę będziesz miał większy widok. Oczywiście teren, który jest już nie dla zwiedzających, nie? Wszedłem na ten pagórek, widok nie był najbardziej powalający. No i zwracam z powrotem, no mówią: coś dla nas do tego, do łapy, nie? Bakrzyż tak zwany, bo chyba po arabsku. Ja mówię: nie mam pieniędzy. A to jest straszne, bo korupcja rozbraja, kurde, społeczeństwa. Za 10 000 dolarów to oni by wynieśli, kurde, całą statuę. Z pewnością wiele takich już zostało wyprzedanych za tyle mniej więcej pieniędzy. I jest gdzieś w kolekcjach prywatnych Azjatów czy prywatnych amerykańskich bogaczy. Straszna rzecz. Zasady ruchu drogowego w Egipcie jest to kompletnie inne uniwersum w porównaniu do tego, co można spotkać w Europie. Nie wiem dokładnie jak jest w Indiach,
ale wiem, że w krajach azjatyckich bywa też to troszkę odmienne w porównaniu do standardów no, skandynawskich, europejskich, brytyjskich, no świata zachodniego, powiedzmy tak. Thank you. Każdy kierowca tutaj, z którym do tej pory miałem przyjemność podróżować czy taksówką, jest to niespełniony kierowca Formuły 1. Jest to niespełniony talent Formuły 1. To mogę z pewnością powiedzieć. Pasy, jeżeli są na jezdni, to pasy są po to, żeby samochód tak jedno koło po jednej stronie musiało być pasów, a drugie po drugiej stronie pasów, no żeby tak trzymać poziom, nie? Tak jakby ktoś piany szedł po prostu, nie? Świateł nie ma, sygnalizacji świetnej tutaj w ogóle nie ma, jak również przejść dla pieszych. W Luxorze, czyli w mieście zaledwie milionowym, czy tam 1 300 000 mieszkańców, nie jest to jeszcze aż tak kłopotliwe w sumie, bo jak widzicie ta droga tu jest dość popularna chyba, ale nie jest aż tak bardzo zatłoczona. Natomiast w Kairze, no to już jest kurde nieprzyjemne wielce. No i w porównaniu do tego tutaj są chodniki, jak widać, a w Kairze tych chodników nie ma. Trzeba po prostu przemykać po wybojach i po wyłamanych jakichś tam wyspach, nie? Co kraj to obyczaj. Thank you. Italiano. Polonia. Italiano, ciao, Polonia. I see you the crocodile, monkey, animal, the banana island, eat something.